Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Witam serdecznie, witamy w kolejnym podcaście firmy MAT. Rozmowy o BIM to jest odcinek 5, rozszerzamy formułę o wideo. Spotykamy się w pięknych wnętrzach Fortu Ciekawego, w kawiarni w Forcie. Zapraszamy, cudowne miejsce. Będzie to nowa seria naszych podcastów, w której przepytamy co nieco firm korzystających z BIM-u. Zapraszamy do subskrybowania kanału, dawania łapek w górę. Dzisiaj naszymi gośćmi są państwo Pilch. Pani Katarzyna, dzień dobry. Dzień dobry. I pan Mateusz z Biura Projektów MK Pilch, specjalizującego się w Branży instalacyjnej, instalacje sanitarne. BIM-ujecie od pewnego czasu. Jak ta historia mniej więcej wygląda? BIM-ujemy od 2015 roku, gdzie wtedy faktycznie zdecydowaliśmy się na pilotażowy projekt. Wdrożenie pierwszego projektu to był projekt wentylacji, bo ona jest najbardziej jakby rozbudowaną instalacją sanitarną w naszej branży i postanowiliśmy, że to będzie jeden z pierwszych projektów, które zrobimy i faktycznie udało się. I od 2015 roku zwiększaliśmy jakby udział BIM-u i projektowania 3D w kolejnych branżach. Następną było właśnie kanalizacja, ogrzewanie, no i ewentualnie jakieś maszynownie wody lodowej, bo tam też jest dużo skomplikowanych instalacji, ale faktycznie pierwszy pilotażowy projekt to był faktycznie projekt biurowca i to był właśnie zrobiony, głównie wentylacja, głównie był w programie Revit zrobiony. Jaka skala projektów? Mniej więcej? Mniejsze, większe, co projektujecie? Najczęściej projektujemy budynki mieszkalne wielorodzinne. My projektujemy głównie w Revicie tak naprawdę, a to, czy już pójdzie za tym szerszy BIM, to też zależy od zespołu, w jakim się obracamy, czy też od inwestora, jeżeli da takie zlecenie i życzy sobie, żeby to powstało w pełnym BIM-ie, no to wtedy oczywiście jesteśmy jego jakąś cząstką. Robiliśmy też raz budynek mieszkalny jednorodzinny nawet w takiej mniejszej skali, budynki biurowe, budynek hotelowy i salon samochodowy. Nawet zdarza nam się robić aranżację przestrzeni biurowej, gdzie faktycznie ta przestrzeń nad sufitem podwieszanym jest dość mocno ograniczona i ta koordynacja 3D jest ona bardzo dużym ułatwieniem, żeby pomieścić te kanały, rurki, nie rurki i wszystkie inne instalacje. W tym labiryncie znaleźć. Tak, no a to faktycznie czasami jest dość potężny labirynt, a ta przestrzeń, no wiadomo, nie zawsze jest dość duża i faktycznie to dość dobrze działa i współpracuje się w tym faktycznie bardzo dobrze. No i możliwość wykrywania kolizji, gdzie faktycznie No właśnie, to jest taki jest dość dużym ułatwieniem. spory temat. Niekoniecznie w Navisworksie, ale rozumiem, że w samym Revicie to wykrywanie kolizji działa Wam w porządku. Tak. Przydatne. Głównie jakby wykorzystujemy do badania kolizji czy detekcji kolizji głównie Revit. Raz nam zdarzyło się, że w trakcie projektowania używaliśmy Navisworksa. To był faktycznie dość duży projekt i to faktycznie lepiej działało, bo jednak Revit ma to do siebie, że detekcja kolizji jest tam bardzo szczegółowa. Nawet skrzyżowania milimetrowe, one faktycznie pokazują, że od razu są jest jako kolizja, a w Navisworksie można ustawić sobie tą tolerancję i ona faktycznie z, nie wiem, 1000 kolizji nagle zredukuje się na przykład Tak, do no 100. bo powiedzmy, że czasem coś można przepchnąć koło siebie. Tak, Bez a szkody faktycznie dla instalacji. nie ma sensu czasami się tak zagłębiać, aż takie szczegółowe, ale faktycznie dobrze jakby projekt nie miał kolizji, bo to jest zawsze najbardziej denerwujący etap projektowania. Jak patrzycie na BIM pod kątem oszczędności czasu, a co za tym idzie pewnie pieniędzy? Czujecie ten boost od tego 2015 roku faktycznie? Tak, zdecydowanie jest sytuacja taka, że wprowadzenie technologii, jakby podstawy BIM-u, czyli tego projektowania w 3D, skraca etap projektowania. Natomiast na początku pewnie próg wejścia to jest trochę. Na początku trudny. jest bardzo dość trudnym procesem, jeżeli nie ma się żadnego wsparcia.
No, u nas faktycznie od 2015 roku, kiedy miał powstać ten pierwszy projekt, no to byliśmy na szkoleniu takim podstawowym. No to było podstawowe, ale no nie za wiele jakby ono wniosło, bardziej zapoznanie się ze strukturą, bo faktycznie program jest troszkę inny niż AutoCAD. Inaczej się myśli podczas projektowania, czy rysowania, czy modelowania, bo to już modelowanie, a nie rysowanie bardziej. No i wtedy faktycznie ja, który robiłem ten pierwszy projekt, no to musiałem bardzo dużo korzystać z YouTube'a, ewentualnie jakichś właśnie filmików, które producenci różnych oprogramowania testują, szukanie dodatkowych oprogramowań. I faktycznie początek był trudny, ale po czasie, kiedy ten pierwszy projekt wyszedł, a później jak zaczęliśmy wdrażać inne branże i czasami był w pracowni opór, żeby zacząć działać, ale jak się dobrze namawia, to później faktycznie na chwilę obecną na przykład są osoby, które do 2D mówią, że nie ma takiej możliwości, żeby do tego powrócić. A jak byście przekonali kogoś, kto na przykład siedzi od, nie wiem, 2014 roku na AutoCADzie i boi się tego BIM-u, jak ognia? Gdzie czujecie ten zysk tak naprawdę? A czyli na pewno zysk jest tylko i wyłącznie w tym, że projekty się wykonuje szybciej. One są faktycznie lepiej skoordynowane i później jakby etap realizacji, mniej błędów na budowie. Bo Przy jakichś zmianach gwałtownych tak, projektowych? na przykład zmiany, na przykład nie wiem, chcemy... Mieliśmy przy projektach kanalizacji to jakby duży wpływ odczuliśmy tego projektowania w 3D. My dawniej robiliśmy profile kanalizacyjne w budynku i to każde przesunięcie tak naprawdę kanalizacji na rzucie wiązało się z tym, że my musieliśmy praktycznie te profile od nowa robić. A w tym momencie po prostu przesuwamy tą kanalizację i jakby już te rzędne się same aktualizują, więc to jest no, naprawdę duża oszczędność czasu. Wiadomo, wymaga to jakichś konsekwencji w pracy, tak? Nie można sobie odpuścić jakichś pewnych wiązań parametrycznych, czy no wiadomo, jak wygląda technika pracy w Revicie, nie? Natomiast rozumiem, że to procentuje w waszym przypadku. Zdecydowanie, nawet projekty wentylacji, które robiliśmy, one są faktycznie zaawansowane pod kątem ilości informacji, które się znajdują na rysunkach. No to w 2D czasami ilość tych przekroi, może nie starczało na nie czasu na przykład, albo się robiło ich mniej, żeby szybciej ten projekt wypchnąć. No tutaj możemy sobie narobić tych przekrojów ile chcemy i jak coś nawet się ruszy, no to one się automatycznie aktualizuje. Oczywiście zawsze trzeba to weryfikować później, ale to nie jest tak, że trzeba ten przekrój przerysować, tylko po prostu on się sam zaktualizuje. Ewentualnie dodać jakiś parametr, nie wiem, zniknie jakiś wymiar, to się go po prostu doda, a nie jest tak, że trzeba po prostu wszystko od nowa rysować. No. Więc jakby te rysunki ze sobą są po prostu spójne. W kilku zdaniach dla kogoś, kto tak naprawdę nie wie, czym jest BIM, właśnie siedzi w tym AutoCADzie czy innym oprogramowaniu projektowym niebimowskim, czym dla was jest BIM? BIM to jest, sama nazwa BIM to jest skrót z angielskiego Building Information Modeling, czyli zaawansowany system zarządzania informacją o budynku. W BIM-ie wykonujemy model 3D i te modele zawierają informacje o geometrii, parametry techniczne, wyposażenie instalacyjne, informacje o materiałach, można tam pokazać koszty, określić harmonogramy budowy. Dzięki BIM cały zespół, architekci, konstruktorzy, projektanci instalacji sanitarnych, elektrycznych mogą pracować nad projektem jednocześnie. I pozwala nam to na pewno na lepszą współpracę, pozwala na koordynację i redukcję błędów na etapie projektowania. Lepszej rekomendacji dawno nie słyszałem. A jakiś przykład fajnego projektu, w którym tak ostatnio na przykład, co projektowaliście, gdzie ten BIM na jakimś etapie na przykład wspaniale pokazał, że szybka zmiana, nie wiem, mieliście taki przypadek ostatnio? Czyli na pewno jak my jesteśmy osadzeni jakby w budynkach wielorodzinnych, no to one faktycznie, niektórzy, jest powszechnie taka świadomość, że w budynkach wielorodzinnych nie opłaca się na przykład, nie? Bo to prosta mieszkaniówka, nie ma sensu. Ale jednak jak się współpracuje, to nie tylko projektowanie w 3D, ale do tego na przykład jak się wykorzystuje oprogramowanie dostarczone na przykład przez firmę Autodesk, Revit Server na przykład, albo BIM 360, to jakby to jest uzupełnieniem tego całego procesu projektowego.
Wymiana informacji tak naprawdę. Dokładnie. My teraz na przykład, nawet jak współpracujemy z architektami, to w ogóle nie wysyłamy sobie tych modeli jakimiś WeTransferami, jakimiś innymi pakowanymi rzeczami, no bo te modele to jednak to są dość duże pliki, 200 czy 300 mega, czasami nawet więcej. Więc współpraca na zasadzie Revit serwera, gdzie widzimy za każdym razem swój model centralny, i tylko możemy się komunikować nawet mailowo, proszę synchronizuj model albo przeładuj są nowe sobie go. zmiany. I my już to super. widzimy, więc tutaj jakby to jest dużo szybciej, no i można wykorzystywać też inne technologie do tego. Robicie wizualizację? Klient wymaga na przykład wizualizacji instalacji? Zdarza się coś takiego? Nie robimy, rzadko nam się to zdarza. Czasami umieszczamy na przykład widok 3D jakichś takich skomplikowanych miejsc, albo żeby tak, jak ktoś miał właśnie ten wykonawca taki ogląd, jak na przykład, nie wiem, maszynownia będzie wyglądała wody lodowej, albo maszynownia wentylacyjna, ale sami nie robimy tego na przykład dla inwestora. albo Branża czego. architektoniczna Wiem, że raczej. faktycznie współpracujemy z kilkoma biurami architektonicznymi, gdzie oni faktycznie jakby lubią pochwalić się i to faktycznie w takim fajnym widoku, z kolorami, z filtrami, żeby te instalacje... Czasem tamte wasze instalacje pewnie widać. Tak, Właśnie, oczywiście. Nie, no widać, dlatego oni jakby mają coś takiego, że mogą na przykład, albo nawet w jakichś folderach na przykład swoich projektowych. Ale to albo, głównie architekci się tak tak, chwalą. ale głównie architekci, bo to bardziej wizualne jest takie faktycznie No, ale dopracowane. dostają od was materiał gotowy, który mogą też tam A to mieć na pewno, to my jako element swojej wizualizacji. To my nawet u siebie musimy stworzyć w modelu odpowiedni widok z odpowiednimi filtrami, żeby po prostu te nasze instalacje były dla nich lepiej widoczne. No tak. BIM też pozwala jakby klientowi już zobaczyć ten projekt w pełnym wymiarze. Pozwala mu zobaczyć rzeczywiste oświetlenie, właśnie te wszystkie rurki nasze. I taki klient, on może potem lepiej zrozumieć ten projekt, jak on będzie funkcjonował w praktyce. Ale to głównie branża architektoniczna ma bezpośredni ten kontakt taki z inwestorem i oni to przekazują jakby dalej. My tylko modelujemy Takie centrum swoje. Pompidou wam się jeszcze nie trafiło do projektu. Jeszcze nie, ale Czekamy na zlecenia. czekamy na takie. A jak ten proces u was wyglądał jeszcze tak może bardziej szczegółowo wchodzenia w ten BIM? Ludzie, którzy przychodzą do pracy, jakoś są przez was wdrażani? Jak to mniej więcej wygląda? Generalnie faktycznie, jak ktoś przychodzi do nas, no to w pierwszej kolejności jakby uczy się obsługi programu Revit. Myślę, że jak już faktycznie cały zespół jest, który pracuje w Revicie, ja też, który jakby wdrażałem tego BIM-a powiedzmy u nas w firmie, no to myślę, że tak do miesiąca czasu jest w stanie opanować sobie po prostu takie podstawowe elementy, podstawowe poruszanie się po modelu albo żeby zrozumiał charakter naszej pracy. No a później to już są bardziej takie szczegółowe informacje i to faktycznie z czasem on nabywa tej wiedzy. To nie są lata. Nie, to nie są lata. A czyli jakby ktoś chciał faktycznie od samego początku, że nie oglądał nigdy nic na YouTubie, nie czytał o tym, kupił sobie na przykład, nie wiem, Revita i usiadł i wtedy nawet nie wiedziałby, co z nim zrobić. Bo czym innym jest, jak my już pracujemy w tym środowisku i tylko szkolimy kolejną dodatkową osobę, a czym innym jest, jak całe biuro pracuje w 2D i musi jakby się przejść na tą drugą stronę, tak? Pytam, bo ci wszyscy przerażeni tym wejściem w BIM, tak? Kiedy ktoś nowy przyjdzie i nagle ma się nauczyć, to naprawdę jest szybki proces, rozumiem. To nie jest czarna magia i wiedza tajemna. Ale tylko wiele to... biur też zatrudnia BIM menadżerów, którzy pomagają. Macie takiego BIM menadżera? Mamy. To ja. Mateusz jest naszym BIM menadżerem. Mateusz podchodzi do tego z pasją. On od lat się po prostu tym zajmuje i zawsze tak marzy, jak zaczyna jakiś program rozkminiać, to zaczyna tak do spodu Dogłębnie. naprawdę. Do Pasjonaci są bezcenni tutaj. Pasjonat, tak. I jakby tutaj radzi sobie na tym polu, więc nie mamy BIM menadżera, natomiast wiele biur, z którymi współpracujemy, głównie architektonicznych, mają takie stanowisko u siebie. Można powiedzieć, to że jest technologia chyba... stworzyła nowe miejsca pracy w tym wypadku. Tak. To zdecydowanie, to nawet BIM Manager, BIM Modeler, no to wiele firm nawet, które oferują jakby usługi modelowania danych elementów. Tak. No, jest producent X Cała na przykład. nowa branża. Tak, i chce sobie na przykład, żeby ktoś, no nie ukrywam, że jak jest jakiś producent, który oferuje bibliotekę BIM, która jest w miarę dobrze sparametryzowana, ładnie to wygląda,
patrzymy na niego przychylnym okiem nawet. Oczywiście. No bo jest to dla nas duże ułatwienie. Szybsze w projektowaniu. No wie, na samym początku, w tym 2015, no to mówię, no, dużo, było sporo tego, ale jednak te wszystkie modele, jak tak chciałem, żeby były pod moje jakby wymagania, no to ciężko było, więc dużo też modelowaliśmy sami. A jacy producenci na przykład tacy znani w waszej branży mają fajne biblioteki, tak po prostu? Ktoś ma takie, żeby wziąć i użyć po prostu? Teraz jest dużo tak naprawdę, nie wiem, czy tak podawać producentów tutaj. No może nie, ale rozumiem, że Jest sporo, tego. jest sporo i naprawdę w ostatnich kilku latach się to naprawdę dość fajnie rozwinęło, bo nie ukrywam też, Producenci też poczuli wymaganie. Nie ukrywam, myślę. że też jak przychodzą do nas, jak słyszą informacje, że będą w projekcie, albo fajnie, żeby było, to, że jeżeli faktycznie stworzą bibliotekę na przykład, nie? Czyli to nie jest jakby główny jakby element, że oni się pojawią w projekcie, bo się na pewno którzy pojawiają, no ale to jest taki plus. To jest taki im plus, że jak już masz, to faktycznie fajnie. Tylko że ona też musi być dobrze zrobiona. Bo to nie każdy też jak ma, to jest dobrze zrobione. Albo funkcjonalnie, bo to też można fajnie wizualnie zrobić, ale nie jest funkcjonalnie. Ale nie ma parametrów. Tak. Ale starają się. Tak mówię, u nas na początku, no to jak zaczęliśmy właśnie głównie w Rewicie, no to te wszystkie biblioteki, począwszy od wentylatorów, klap, czy jakichś szafek, grzejników, no to robiliśmy to sami. Bo część no po prostu nie oferowała tego. No tak. Teraz wydaje nam się, że to oni lepiej to zrobili niż my, no ale to był początek. Dla nas przynajmniej. Z reguły dobry software rozwija się jak ma społeczność, tak? Tak. To tak można nazwać, że jeżeli społeczność producentów, nie wiem, twórców bibliotek i biur faktycznie zaczyna powoli budować fajny content do tego programu. Dokładnie, do tego jeszcze jak się dołoży na przykład skrypty Dynamo. Nie faktycznie na początku pewne procesy, które robiliśmy na przykład w AutoCadzie, gdzie mieliśmy napisane programy, brakowało nam ich tego w Rewicie. No i tutaj właśnie wychodzi naprzeciw Dynamo i język programowania. Programowania, dokładnie. No i wtedy faktycznie część elementów, jak się faktycznie napisało pod nie skrypt albo pod pewne elementy projektowania, no to po prostu nam przyspieszyło też pracę. To też takie elementy, jak ktoś lubi projektowanie i informatykę albo programowanie, no to czysta bajka. To tak, żeby jeszcze wszystkich nie straszyć, to nie jest takie programowanie jak w filmach, że się klepie kod, tak? Tylko to jest obiektowe. Można, ale obiektowe, ale to jest tak. obiektowe. Łączymy Chociaż to też nie jest proste. Tasiemki z polami, tak? Tak, To ale jest nie dużo jest to proste, ale faktycznie proces. jest takie bardziej wizualne, a nie faktycznie tylko wpisywanie czystego kodu tak. programowania. To tak. Kod idzie w tle. Troszkę, tak? Za tym, Tak. co narysujemy. Czy jakieś inne oprogramowanie, nakładki do Revita? Korzystacie z czegoś? Używamy, niektórzy może nawet nie producenci, ale są jakby firmy, które się specjalizują, jakby, które dostarczają. No takich głównym no to jest Magic Cut, też wykorzystujemy do projektowania, ma faktycznie fajne rozwiązania. No jest to u nas na etapie takiego zaawansowanego wdrożenia, więc, ale faktycznie Są korzyści. Są duże korzyści. No korzystamy też jakby, są producenci oprogramowania, którzy robią sami faktycznie jakieś nakładki na Revita i też korzystamy. No a część po prostu piszemy, albo ja piszę po prostu sam te Ale skrypty zakupiliśmy Dynamo. Magic Cada niedawno i właśnie próbujemy go wdrożyć, żeby tak jakby jeszcze usprawnić ten proces projektowy. Nawet nam się ostatnio zdarzyło, że przyszła do nas taka firma producencka, że chciała wejść na rynek skandynawski i żebyśmy faktycznie, no bez tego, no to nie ma opcji takiej, żeby robić. Oni chcą tam faktycznie tą swoją produkcję tam rozwinąć, ją tam właśnie sprzedawać, no ale takim głównym założeniem jest, że musi być zrobiony po pierwsze w Revicie, w Magicadzie i jeszcze na standardzie skandynawskim, więc jakby to jest wszystko jakby są połączone. No tam już wiele lat pilnują tego BIM-u tak mocno. To trzeba Tak, w Skandynawii tak. A jakieś przeciwwskazania, kiedy BIM-u nie warto stosować, kiedy nie warto tego robić? Mogą to być małe projekty o niskiej skali, gdzie wdrożenie BIM może być zbyt kosztowne. Brak dostępu do odpowiedniego programowania i szkoleń albo brak doświadczenia w obszarze BIM pracowników, jeżeli zespół nie ma doświadczenia do pracy z tą technologią, nie jest gotowy na szkolenia, nie jest gotowy na wdrożenie, no to może być trudne.
Również projekty o bardzo krótkim terminie realizacji. Jeżeli trzeba szybko tam coś zrobić i zadziałać, to takie wprowadzenie BIM może być czasochłonne na etapie projektowania i wtedy może niekoniecznie. Czyli nie w każdej sytuacji to jeszcze 100% Myślę, spełnia że swoją tak. rolę. Ale myślę, że tak jak tu wcześniej wspomnieliśmy, robiliśmy domek jednorodzinny w BIM-ie, więc jakby, czy w BIM-ie, no w Revicie, a później jakby przekładało się to na jakiś część BIM-u, więc tutaj, ale to od początku było założenie, inwestor chciał, był świadomy tego i faktycznie fajnie to wyszło, no ale no to jest zawsze to jest domek jednorodzinny. No może nie 100-metrowy, ale on miał tam około 500-600, więc bardziej rezydencja. No ale jednak faktycznie to jest mała skala, więc większość, nie wiem, nawet naszych znajomych z branży, no to domki, no to się szybko robi, to fajnie można zrobić. No a tam faktycznie, no więcej pracy było, jasne, ale faktycznie wyszło to Fajnie. Tak. Znaczy my też musimy odróżnić BIM od pracy w 3D. My generalnie dzisiaj nasze biuro projektuje w 3D. Wydajemy wszystkie projekty w 3D. Natomiast nie wszystkie to jest BIM, bo żeby był BIM, muszą być również inni branżyści i tak jakby no, cała branża, konstruktorzy, architekci, elektrycy, inwestor też musi być w to zaangażowany. Wtedy mamy cały BIM. Jak jeszcze najlepiej budowa to ciągnie, w BIM-ie możemy również przewidzieć kosztorysy, mogą na budowie powstawać harmonogramy w oparciu o to. My, wydając projekt, mamy informacje takie zwrotne od inwestora, jakieś uwagi, które się pojawiają na platformie BIM 360 i to jakby całościowo Żywy dopiero projekt można cały nazwać czas. BIM-em. Natomiast my nie mamy wszystkich, nie wszyscy nasi klienci Jeszcze są na takim są na etapie to jak wy. gotowi, więc my wtedy działamy w Revicie. Wypuszczamy Jako platforma taki projekt, projektowa. tak, my go mamy w 3D narysowanego, natomiast no, nie można powiedzieć, że to jest Że BIM. dalszy ciąg jest BIM-owski. Tak. Rozumiem, że zdarzyła się, czy zdarzyła się wam już taka sytuacja, że faktycznie dotarliście do tego, nie wiem, 7. czy 8. punktu BIM-u, gdzie ktoś w cyklu życia produktu, tak, projektu, budynku, korzysta z waszego na przykład projektu w celu serwisowania go na przykład? Było już coś takiego, jakiś że czas temu jest byliśmy- używany ten projekt? Jakiś czas temu później? byliśmy zaangażowani w taki projekt, gdzie faktycznie finalnym produktem miał być model IFC. I on miał właśnie w sobie wszystkie elementy i miał być odpowiednio sparametryzowany. I finalnie on faktycznie może posłużyć do zarządzania dalszego. tym budynkiem. Czyli każdy parametr będzie miał wpisaną na przykład jakaś czujka albo wentylator, Data nie serwisowania, wiem, datę klimatyzatora. serwisowania. Tak. To był naprawdę duży obiekt. Ale dostarczaliście już taką dokumentację po prostu, Tak. taki model. Tak, Nawet tak. A czy my- parametryzowaliśmy go? My mieliśmy nawet zleconą branżę teletechniczną, którą po prostu przerysowywaliśmy tylko Żeby tam była w w dokumentacji. BIM, także takimi właściwie byliśmy modelerami. modelerami, którzy przerysowali, nie znaliśmy się na projektowaniu tej branży, ale Ale musiało być sparametryzowaliśmy ich urządzenia pod to właśnie, żeby mógł później inwestor z tego skorzystać na etapie eksploatacji. To fantastyczna sprawa. Od A do Z. A jaka przyszłość według was? Co będzie dalej w tym BIM-ie? No myślę, że dalej musimy wkroczyć już ewentualnie faktycznie w wirtualny spacer po budynku, czyli technologia VR. Zakładamy okulary i jesteśmy w stanie sobie po tym budynku po prostu pochodzić. Będziemy widzieć, jak te nasze instalacje zostały zaprojektowane. No już tam coś jest. Jest Twinmotion. Jest Twinmotion w Revicie, także jak coś, to zapraszam Można do nas. można sobie taki to spacer zrobić. robić, taki walk-in, coś takiego jest faktycznie. No ale to jeszcze nie jest to. To jest bardziej takie, że też patrzymy na ekran. Jest i na razie ciekawe. sobie No, w chodzimy. okularach też się da skorzystać. Tak. AI? No myślę, że AI jako takie, no to oczywiście może pomóc, ale bardziej widzę tutaj, przynajmniej ze swojej perspektywy, bardziej pomoc w pisaniu właśnie skryptów, że pomoże na przykład pisanie kodu projektowego i tutaj bardziej, bo same czy nam podpowie, jak daną instalację zaprojektować? Jeszcze chyba nie. Próbowałem czasami pytać AI o jakieś branżowe rzeczy, no to czasami to jest różnie. No tak. Jeszcze pracy nam nie zabierze i Nie, samo myślę, niczego że nie zaprojektuje. jeszcze nie. Będzie na pewno pomagało,
Do naszej branży jeszcze jej jakby daleko. Myślę, że na początku będzie zabierać pracę w innych branżach, ale w naszej budowlanej... Podobno architektom najpierw, także. No też niekoniecznie, bo jednak... Albo architektom wnętrz. Jednak pomysł twórczy to jednak jest faktycznie, no oczywiście AI też tworzy teraz obrazy różne tego typu, nie? Ale wydaje mi się, że jeszcze jakby sam proces twórczy będzie w cenie. Od wielu lat współpracujecie z nami, współpracujecie z firmą MAT. Staramy się Was wspierać w Waszej drodze przez BIM. Jak to wygląda tak przez te lata mniej więcej? Współpraca jest naprawdę bardzo fajna, bardzo korzystna dla nas. Otrzymujemy od Was naprawdę dość duże wsparcie. Właśnie przez pierwsza styczność tak naprawdę z programem Revit była dzięki Wam tak naprawdę. Pierwsze szkolenie to było właśnie przez firmę MAT zrobione. I później mieliśmy ostatnio też kolejne szkolenie już dla całej naszej grupy online. Było szkolenie właśnie z Magicada, z jego zawiłości, co można robić. I to faktycznie też było dla nas dość dużym ułatwieniem i pomoc we wdrożeniu w kolejnych projektach. Jak wspominałem, siedzimy sobie w bardzo wygodnej kawiarni, w pięknym forcie. Historyczny budynek z całą masą instalacji, jak widać, poprowadzonych w taki sposób, jak było można. Zapewne projekt był robiony, miejmy nadzieję, w oparciu o chmurę punktów. Zdarzało Wam się już korzystać z chmur punktów w Waszej Raz pracy? mieliśmy taką sytuację, że mieliśmy faktycznie dostarczony nawet już finalny model pod Revita, stworzony przez chmurę punktów, bo to był zabytkowy budynek dość duży w Krakowie i faktycznie fajnie to wyszło. Fajnie to wyszło, bo można wtedy w budynku takim kontrolować sobie przebieg tych instalacji. A wiadomo, w budynkach zabytkowych to co piętro to ściana ma inną grubość, więc to faktycznie było fajne. Finalnie ten projekt jakby może nie został zrealizowany w Revicie, ale pokazuje, jak chmura punktów i współpraca między chmura punktów a Revit, jak to fajnie finalnie może wyglądać i jak może nam pomagać jako instalatorom, architektom, elektrykom i całej branży budowlanej. Tak podsumowując już pewnie naszą rozmowę dzisiejszą, jakieś wskazówki, porady, niekoniecznie w Waszej branży również, może dla architektów, z którymi współpracujecie, którzy mogliby być zainteresowani pracą w BIM-ie, w Revicie. Wskazówki. W pierwszej kolejności to należałoby rozpocząć szkolenia, nabyć oprogramowanie, zatrudnić BIM menadżera lub przeszkolić pracownika w tym zakresie. To trochę Pani nas straszy od razu tutaj. Trochę tak? No, od czegoś trzeba zacząć, prawda? Na pewno trzeba się wyszkolić. Tutaj nie ma co mówić. Oprogramowanie też trzeba mieć, żeby zacząć. A BIM Manager pomaga. Jeżeli nie ma w biurze doświadczonej w BIM-ie osoby, no to takie stanowisko bardzo usprawni to wdrożenie. No ja zauważyłem, że najczęściej po prostu w firmach trafia się osoba, która się zafascynuje tym tematem i ona w jakiś sposób naturalnie zostaje takim BIM Managerem. No tak, u nas w Troszkę firmie tak jak u to was. raczej ja robię taką funkcję właśnie takiego BIM Managera, modelera, ewentualnie osoby, która wdraża osoby nowe, które się pojawiają w firmie i faktycznie taka osoba dużo pomaga, bo ten proces cały przejścia z tego tradycyjnego 2D w 3D jest troszkę inny, inaczej się w tym porusza i nawet inaczej się mówi. No już nie mówimy, że coś rysujemy, tylko że coś modelujemy, więc jakby ten proces faktycznie jest troszkę bardziej skomplikowany, ale nie jest taki znowu trudny. Można się go nauczyć z pomocą. Dlatego jest BIM Manager, BIM Modeler, ktoś, kto ewentualnie może jakby te zawiłe odmęty tego Revita jakby pokazać, że one są faktycznie nie są aż takie zawiłe, tylko naprawdę bardzo proste. A zdarzyła się jakaś chętna osoba do pracy, która nie była w stanie przyswoić? Jeszcze mi się nie zdarzyło mi się, ale mieliśmy takie sytuacje u nas w firmie, że osoby, nie wiem, z 10-15-letnim doświadczeniem w projektowaniu stricte 2D, jak chcieliśmy właśnie, żeby zaczęła pracować, no i był wielki opór. No i ten opór faktycznie był duży, ale po naciskach, w cudzysłowie oczywiście, miękkich naciskach, negocjacjach, faktycznie zrobiły. Pierwszy projekt może trwał troszkę dłużej,
ale to jakby wzięliśmy sobie taką poprawkę, że faktycznie lepiej osobę nauczyć, niż żeby cały czas siedziała w tym 2D. I po pierwszym, drugim, trzecim projekcie stwierdziła, że kurczę, jednak nie wraca do 2D. Nie wyobrażają sobie pracy. Nie już wyobraża w poprzednim sobie środowisku. pracy w 2D. No i to jest I tak genialna naprawdę konkluzja. u nas teraz ten CAD tak naprawdę to służy do takiego bardziej lisowania jakichś schematów, jakichś szczegółowych może rysunków. Otwierania plików od inwestora. No na takie właśnie, żeby no można powiedzieć, że zaawansowana przeglądarka, ewentualnie faktycznie rysowanie zagospodarowania, bo to jeszcze, No tak. jeszcze tutaj faktycznie nie ma takiego jakiegoś wsparcia, ale generalnie używamy tego faktycznie jako takiego do przeglądania. No To teraz jeszcze w drugą stronę można pójść. Jak się ktoś u was dobrze nauczy, to trzeba go dobrze pilnować, żeby nie żeby nie uciekł. uciekł, tak. No oczywiście. właśnie. Staramy się, żeby jak faktycznie, no ale to czy ktoś będzie chciał odejść, to i tak odejdzie, bardziej stworzyć jakby miłą atmosferę w pracy. Wydaje mi się, że to jest No bardziej wiadomo. kluczowe. A czy nauczy się tutaj, czy u kogoś innego, to teraz ta technologia się tak błyskawicznie rozwija, że naprawdę wydaje mi się, że czy ktoś się nauczy gdzieś indziej lepiej, może, niekoniecznie, ale jak się stworzy dobrą atmosferę w pracy, to faktycznie lepiej się pracuje z taką osobą. Ja bym jeszcze chciała wrócić do tego, Tak. że tutaj u nas w tym momencie w biurze nie za bardzo jest możliwość, żeby ktoś nie chciał wejść w 3D, ponieważ my wszystkie pracujecie. projekty wydajemy na Tak, 3D, więc tak naprawdę no, nie pracujemy już w 2D, więc no, po prostu nie szukamy też takich osób. A jakieś jeszcze takie kolejne wskazówki, jakby wracając do pytania, to wydaje mi się, że ważne jest rozwijanie tej sieci kontaktów BIM-owych, bo jakby my jesteśmy branżą instalacyjną, to jest sam Revit, ale musimy mieć branżystów do tego, prawda? Czyli to jest chyba takie istotne, tak? No jeżeli nie będziemy mieć tego typu zleceń, no to No to nie nie, można być będziemy wyspą, w samym BIM-ie działać. Oczywiście będziemy projektować w 3D, bo my bez względu na to, czy architekt pracuje, czy nie, i tak działamy, natomiast no, do całego BIM-a to jest po prostu praca wielu osób. Nawet zdarzają nam się sytuacje takie może nietypowe, że jak zaczynamy współpracę z jakimś na przykład architektem nowym, nie, i widzimy, że faktycznie on jest w 2D, to namawiamy na przykład, my jako instalatorzy, gdzie generalnie zawsze to powinno być jakby ten raczej w No drugą jesteście drugą już stronę. Po drugiej stronie rzeki w tym Tak, ale momencie, jakby, także jakby wiecie no, o co chodzi. No jak też im mówimy na przykład, jaką będą mieli korzyść na przykład, Mhm. że mogą, nawet jak nie mają Revit serwera na przykład, że możemy udostępnić swoją na przykład przestrzeń, że Mhm. będziemy tak współpracować. I no wie, dochodzi do sytuacji takiej, że my namawiamy architektów, żeby Uczycie przeszli ich. tak. Może nie uczymy, bo No, za dużo ale- powiedziane, ale ale jakby staramy się w pokazujecie nich korzyści. zaszczepić to właśnie, że jednak warto przejść i jakie to będzie niosło za sobą korzyści. No to jest też tak, że jeżeli ktoś nie przejdzie na tą technologię, no to w pewnym momencie zamyka się na niektórych inwestorów, tak? No bo są inwestorzy, którzy zlecają tylko w BIM. No więc chcą zlecić, ale no nie mają komu, bo jeżeli nie będzie zespół na to gotowy, no to po prostu nie dostanie takiego zlecenia. Konkludując, odwagi. Tylko i wyłącznie. Tak, Tutaj nie ma Korzystajmy jakby... odwagi, bo Odwagi. Tylko i bo wyłącznie to jest odwaga i chęć. szybsze, lepsze. Tak, chęć tylko trzeba mieć chęć, żeby jakby nad tą technologią się pochylić, nauczyć się jej, wdrażać ją i ona przyniesie same pozytywne efekty. Przynajmniej u nas to działa i funkcjonuje i jesteśmy z tego naprawdę zadowoleni, bo robimy dużo projektów, wychodzą one szybciej, są lepiej skoordynowane, no i później finalnie na budowie jest mniej błędów. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję. To my dziękujemy bardzo. Świetnie wysłuchać z tej strony, jak wygląda prawdziwy, jak brzmią prawdziwi W praktyce, specjaliści jak wygląda. w praktyce w BIM-ie. Tak. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Samych sukcesów. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy pięknie.